W dzisiejszych czasach jest coraz trudniej o utrzymanie pracowników. Mamy taką sytuację, że mamy nakładające się czynniki demograficzne i z jednej strony społeczeństwo się starzeje, więc jest coraz mniej osób zdolnych do pracy. Po drugie, mamy bardzo dużo pokoleń wchodzących i mamy różne potrzeby i dostosowanie się do tego, żeby ludzie byli zaangażowani. Po trzecie, edukacja nie nadąża nad rozwiązywaniem potrzeb biznesowych i tutaj też mamy wielki rozdźwięk. Mamy w Polsce najniższe bezrobocie w historii i to jest kolejny czynnik, także będzie coraz trudniej utrzymać pracowników i zapewnić im rozwój. W zależności od tego, jakie pokolenie wchodzi na rynek pracy, mamy różne oczekiwania, ale nie można zapominać, że przede wszystkim to są ludzie i oni są na różnym etapie rozwoju, więc młodzi ludzie potrzebują bardziej elastycznego czasu pracy, matki potrzebują tego, żeby można o każdej porze wyjść do swojego dziecka. Natomiast jeżeli mówimy o takich potrzebach bezpośrednio związanych z pokoleniami, no to pokolenie X potrzebuje bezpieczeństwa w pracy. Musimy pamiętać, że to jest pokolenie, które wyrabiało w Polsce kapitalizm i oni teraz już chcieliby odpocząć. Jeżeli chodzi o pokolenia Y i Z, one są w sumie bardzo podobne co do takich ogólnych oczekiwań. Oni chcieliby, żeby w pracy było łatwo, prosto i przyjemnie, ale też to są osoby, to jest pokolenie, które może nam dużo oddać. Także ze względu na rozwijającą się technologię, pokolenia te potrzebują dostępu do nowych informacji, potrzebują się cały czas rozwijać, potrzebują tego, żeby ich szef był mentorem, przewodnikiem, a nie tylko hierarchicznym władcą. Potrzebują tego, żeby mieć dobrą atmosferę w pracy i dookoła siebie ludzi, którzy ich robią, no i jeszcze wiele, wiele innych. No i tutaj w utrzymaniu pracowników mogą pomóc mechanizmy, które powodują, że ich doświadczenie w pracy jest takie same jak doświadczenie w życiu prywatnym. Ten właśnie work-life integration, gdzie przenikanie się tego życia prywatnego, bo musimy pamiętać, że 30% spędzamy w pracy, jest dla pracowników najważniejsze. No i tutaj zaczynając od tego, że jakbyśmy wzięli piramidę Maslowa, to zapewniamy tych 5 potrzeb, czyli potrzebę uznania, samorealizacji, bezpieczeństwa poprzez płacę. I tak można by długo na ten temat rozmawiać, bo tych czynników jest wiele zaangażowania, ale tak, żeby szefowie byli właśnie opiekunami, żeby szefowie często jakby dbali o swoich pracowników, doceniali ich. Później to, że pracownicy chcą się ciągle rozwijać, więc mają jasne ścieżki kariery, wiedzą, gdzie idą, że procesy są w pracy tak poukładane, że na każdym kroku jest feedback, że wiemy, co robimy dobrze, wiemy, co robimy źle i mamy taką samą świadomość, że jest elastyczny czas pracy i to pozwala nam właśnie jakby to po angielsku, jak się mówi, blendować nasze życie prywatne z zawodowym. W przyszłości wydaje mi się, że zmienia się obecnie taka sytuacja na rynku pracy, że zawsze już będziemy mieli do czynienia z rynkiem pracownika i to nie chodzi o demografię, to chodzi o taką głębszą zmianę w produktywności i w technologii, która będzie wymuszać na pracownikach i na pracodawcach zupełnie inne podejście do jakby konsumowania tego miejsca pracy. Mówię tutaj o wchodzącej robotyzacji, gdzie będziemy się mieli tak kolokwialnie podzielić z robotami tą pracą. Ludzie staną się bardziej kreatywni, będą mogli wykorzystywać swoje takie naturalne instynkty ludzkie. No i przez to już jakby ta praca będzie się bardziej liczyła i pracodawcy, oczywiście to jest taka moja teoria, będą musieli odpowiednio traktować pracowników, ale tak naprawdę staniemy się bardziej ludzcy i jakby to jest takie naturalne dojście do tego, żeby ta praca, żebyśmy nie byli robotami, tak jak jesteśmy teraz, tylko żebyśmy się stali ludźmi.